XVII wieku protestantyzm i kalwinizm rozprzestrzeniały się we Francji bardzo szybko. W tym czasie w mieście Favernais istniało opactwo benedyktyńskie. W roku 1608, w Wigilię zesłania Ducha Świętego, mnisi zdecydowali się przygotować drewniany ołtarzyk, na którym wystawiono monstrancję z Najświętszym Sakramentem. Lunula monstrancji była bardzo szeroka, więc postanowili ułożyć tam 2 hostie. Po zakończeniu nieszporów mnisi pozostawili wystawioną hostię na tymczasowym ołtarzu. Następnego ranka, gdy kościelny otworzył kościół, jego oczom ukazało się wnętrze pełne dymu, a z tymczasowego ołtarzyka został tylko popiół. Kościelny zaczął głośno krzyczeć i natychmiast na miejsce przybiegli pozostali mnisi oraz inne osoby, które zaczęły odgarniać popiół w nadziei na odnalezienie pozostałości monstrancji. Kiedy dym zaczął opadać, zdziwieni zobaczyli, że monstrancja z Najświętszym Sakramentem była zawieszona w powietrzu. Tłum gęstniał, a wszystkie osoby podchodziły bliżej, by zobaczyć lewitującą monstrancję, w której mimo pożaru hostie pozostały nienaruszone. Przez 33 godziny świadkami tego wydarzenia było blisko 10 000 ludzi. Monstrancja stopniowo opadała, a w końcu stanęła na korporale, który tam położono. Nastąpiło to w chwili, gdy celebrujący mszę świętą przy głównym ołtarzu ksiądz odkładał hostię po konsekracji. Z polecenia arcybiskupa Besançon przeprowadzono w tej sprawie kanoniczne dochodzenie. 10 lipca arcybiskup poświadczył autentyczność cudu, a nuncjusz apostolski w Brukseli przekazał o nim wiadomość papieżowi Pawłowi V, który na mocy bulli udzielił odpustów. Skutki cudu eucharystycznego z 1608 roku były w regionie bardzo znaczące. Wydarzenie to zatrzymało rozwój protestantyzmu, który był wówczas bardzo aktywny. W niemal wszystkich parafiach powstały bractwa Najświętszego Sakramentu. Zwiększyło się uczestnictwo katolików na mszach świętych w dni powszednie. Częściej też przystępowali oni do Komunii Świętej i korzystali z wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. W 1862 roku Kongregacja Rytów zatwierdziła celebrowanie cudu. W 1908 roku uroczyście upamiętniono 300. rocznicę cudu podczas Krajowego Kongresu Eucharystycznego. Jedna z hostii, brązowy krążek o średnicy 41 mm, przechowywana jest do dziś w Favernais i wystawiana do adoracji w drugi dzień Zielonych Świąt.